Od lat, niemal rok po roku zasiadam do Assassin's Creed, aby z uporem maniaka czyścić mapę z przygotowanych przez Ubisoft zadań dodatkowych. Co rok spędzam długie godziny otwierając skrzynki, zbierając flagi, czy eliminując kolejne obozy, warownie, koszary, strażnice, forty, cytadele, twierdze, zamki. Tak było od lat. Aż do teraz. Assassin's Creed Odyssey to gra, o którą miałem wiele obaw. Pierwsze zapowiedzi nie nastawiały mnie zbyt optymistycznie. Za bardzo było to podobne do Origins, a przeniesienie do czasów wcześniejszych wiązało się z tym, że asasynów w Assassin's Creed będzie jak na lekarstwo albo w ogóle. Kiedyś zrobiono ponowny manewr z Black Flag i się udało. Czy tym razem też wyszło? Posłuchajcie. Moje wcześniejsze obawy szybko się rozwiały. Owszem, gra na pierwszy rzut oka wygląda podobnie, ale to tylko pierwsze skojarzenie. Im dalej wgłębiamy się w fabułę, widać jak dużo rzeczy zostało dodanych, a jak wiele z tych, które znamy, zostało wypolerowanych na błysk. Bez wątpienia Odyssey to jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy Assassin's Creed w historii. No i przy okazji najbardziej irytujący. W grze wcielamy się w Alexiosa lub Cassandrę. Wybór podejmujemy na początku zabawy i do końca gry nie można zmienić już bohatera. Dla potrzeb mojej gry musiałem wybrać Alexiosa, bo... No, całkiem niezły z niego ciacho. W zasadzie zmiana jest kosmetyczna, zmieniają się jedynie dialogi, choć oś fabularna, jak i wszystko pozostałe pozostaje bez zmian. Alexios jest synem słynnego Spartiaty, który odziedziczył włócznie Leonidasa. Wskutek splotów wydarzeń zostaje najemnikiem i od teraz podróżuje po całej Heladzie, szukając zleceń jak i swojej rodziny. Główna oś fabularna to jedna z najlepszych serii. Trzyma w napięciu, ma kilka ciekawych momentów i jest dobrze napisana. Alexios też jest dobrze napisanym bohaterem. Ubisoft co drugą część tworzy fajnego protagonistę. I Alexios po mrukliwym bajeku jest tym weselszym ziomkiem. Nie jest to co prawda ten luz, co był w Black Flag czy trylogii Ezio, ale ogólnie daje radę i daje się lubić. Na plus oceniam też to, że kojarzę trochę więcej indywiduów ze starożytnej Grecji niż z Egiptu, a więc Herodot, Pitagoras, Fidiasz czy Sokrates to imiona znane myślę, że wielu i właśnie z nimi przyjdzie nam się spotkać podczas gry. A samych postaci jest o wiele więcej. Gra jest w zasadzie encyklopedią starożytnej Grecji i dobrze, bo dużo można się dowiedzieć. Dodatkowo bohater może też romansować z innymi postaciami i niekoniecznie muszą to być postacie odmiennej płci. Alexios nie pogardzi wielkim rudym kowalem z brodą jak rododendron czy podstarzałą, pomarszczoną, wiekową, rozlatującą się lańć-paparą. Co kto lubi, pełna dowolność. Jedną z nowości są wybory moralne i te w zasadzie czasami są całkiem ciekawe. Na samym początku gry mamy możliwość pomóc pewnym osobom i może to wpłynąć na przyszłość całej wyspy. I to jest fajne. Niestety w innych, mniej ważnych wydarzeniach nasz wybór sprowadza się do albo to zrobię, albo nie. I to już zaczyna razić. W questach pobocznych możliwość prowadzenia dialogów jest całkowicie zbędna, bo nic nie wnosi. Tutaj odnoszę się do nowego trybu fabuły, w którym często nie mamy znaczników pokazujących konkretne miejsce, ale przypuszczalne miejsce przebywania jakiejś postaci czy celów zadań. Ogólnie jest to fajne i na przykład możemy podpytać postać poboczną, gdzie to miejsce się znajduje, ale i tak jest to bez sensu, bo te same informacje mamy podane w celach misji, więc to trochę takie nic nie wnoszące gadanie dla samego gadania. Ubisoft dał nam do ogarnięcia cały teren starożytnej Grecji. Jest to gigantyczna mapa i niestety mam nadzieję, że jest to ten moment, gdy chwalenie się wielkością mapy będzie uważane za coś złego. Przed zapoznaniem się z dalszą częścią recenzji musicie sobie zdać sprawę z mojego sposobu gry. Po wykonaniu kilku zadań głównych ruszyłem w odhaczanie znaczników. Niestety, z powodu tego, że gra jest tak ogromna, musiałem zrezygnować z moich zamierzeń i w dużej mierze moje negatywne odczucia będą na tym postawione. Może ktoś powiedzieć, przecież cię nikt nie zmusza, aby tak grać. Owszem, ale z drugiej strony też nikt mnie nie ostrzegł, co się szykuje. A więc do dzieła. Ilość rzeczy, jakie zostały wtłoczone w Odyssey robi piorunujące wrażenie, niestety z tym negatywnym posmakiem totalnego przytłoczenia. Każde państwo podzielone jest na sektory, a w każdym sektorze czekacie po kilkanaście zadań do zrobienia. Teraz wyobraź sobie, że samych państw jest kilkanaście. Ktoś powie, fajnie, stosunek długości gry do ceny wysoki.
No tak jest, tylko że 99% zadań to dokładnie to samo. Przynieś, wynieś, pozamiataj. Odbijanie fortów wygląda za każdym razem identycznie. Nienawidziłem tego w Origins, a tutaj co drugi znacznik to fort, albo obóz, albo koszary. Wszystko zajmuje astronomiczne ilości czasu. Duża mapa ma też dobre strony. Znajdziemy sporo ciekawych wyzwań, na przykład zabijanie zwierząt alfa, w tym lwa nemejskiego. Są grobowce, w których znajdziemy dziwne tablice, oczywiście punkty widokowe z obowiązkowym skokiem wiary. Aby nie było nudno, autorzy dodali zadania poboczne, całe wory zadań, z takimi, które pojawiają się raz w tygodniu, czy mają ramy czasowe. Niestety te zadania to totalne trociny, w zasadzie sprowadzające się zawsze do tego samego. Przynieś, wynieś, pozamiataj. Są jeszcze dłuższe wyzwania ciągnące się przez całą grę, na przykład wyeliminowanie czcicieli kosmosa, których gonimy po całej Grecji, walki z mitologicznymi stworami, które oceniam bardzo na plus, bo są świetnie zrealizowane i choć początkowo wydawało się, że pasują do serii jak pięść do nosa, jest ich jedynie 4 sztuki, więc można przeboleć. Jest też odkrywanie słynnego zatopionego miasta. Dość powiedzieć, że ilość zadań powoduje zawrót głowy, tym większy, gdy zdajemy sobie sprawę, ile jeszcze przed nami. Najgorzej wypadło przejmowanie posterunków, obozów i twierdz. Zazwyczaj składa się to z kilku podzadań. Zabicie kapitana, kradzież skrzyni, na przykład uwolnienie więźniów. W zależności, czy wybierzesz działanie po cichu, czy weźmiesz wszystko na klatę, może trwać to długo lub bardzo długo. Nie pomaga też fakt, że w grze zawarto w mojej opinii absolutnego tępiciela radości, czyli skalowany poziom trudności. O tym później. Jako że Grecja leży na wyspach, naturalnym wydawało się dodanie możliwości pływania statkami. I tak, dodano bitwy morskie jak w Black Flag. Wypadło to świetnie, choć wydaje mi się, że nie jest tak lekko jak w Black Flag. Tutaj walki są jakby trochę bardziej powolne i siermiężne, ale możliwość taranowania statków czy abordażu szybko zmywa to uczucie i pozwala wieść wesołe życie pirata. Oczywiście statek możemy udoskonalać, zamieniając go w pływającą fortecę, choć na moje oko walka nawet z legendarnymi statkami jest trochę za łatwa. System walki przeszedł sporą metamorfozę, bliżej tutaj do walk w grach Souls-like. Ogromne znaczenie mają bloki i parowanie, również uniki i odpowiednie użycie łuku. Walka jest świetna, wymagająca i nawet jeden Lojtas jest w stanie zmieść nas z planszy, jeśli nie uważamy. Fajnym patentem są bitwy, po obniżeniu siły danego państwa, co wiąże się z podbijaniem fortów, jupi. Dostajesz możliwość opowiedzenia się za Ateńczykami lub Spartanami i wziąć udział w regularnej naparzance na polu bitwy. Pomysł wyszedł bardzo fajnie. Eliminujemy kolejnych Lojtasów, obniżając pasek danej frakcji. Od czasu do czasu walczymy z jakimiś uberwojami. Jeśli uda nam się wygrać, państwo przechodzi pod władanie frakcji, której pomagaliśmy, a na nasze konto wpada unikalny oręż i worek expa. W zasadzie od czasów Origins nie zmieniono za to walki prowadzonej po cichu. Dostajemy w sumie dokładnie to samo. Sprawdzało się to w Origins i sprawdza się bez problemu tutaj. Strzelanie z łuku wciąż przynosi kupę frajdy, ale najbardziej mocarny jest słynny kopniak Spartiaty, szczególnie na nieszczęśnikach, którzy stoją gdzieś nad przepaścią. Zasadzenie mu sandała w zad i patrzenie jak gościu sobie leci w dół jest mega satysfakcjonujące. Kopniak jest orężem, którego nie można ignorować. Nie raz i nie dwa wychodziłem z pojedynków wręcz beznadziejnych, kopem wysyłając przeciwników lotem tnąco koszącym na skały. Co prawda, jeśli trafisz na mocarzy, to lot na plecy, na skały z 40 metrów ich nie zabije, a jedynie mocno uszczupli energię. Również mocny nacisk położono na perki i upgrade'y zbroi. Tych jest zatrzęsienie, zresztą tak samo jak broni. Kolejne buty, napierśniki, hełmy wpadają nam do kieszeni jak gruszka do fartuszka. Aby być na czasie, non-stop zmieniamy uzbrojenie, zmieniając niejako wygląd naszego bohatera. Ta jest w kilku wariantach. Najlepszy to oczywiście legendarny. Fajnie, że jeśli poziom naszego ulubionego oręża jest już za mały, zawsze można u Kowala podciągnąć je do aktualnego poziomu, płacąc wyjątkowo słono z naszych zapasów surowców. Te pełnią ważniejszą rolę niż twardy cash w drachmach, bo to właśnie surowce używamy do upgrade'ów, jak i dopakowywania statków. Bardzo szybko stałem się sułtanem Grecji, chomikując ogromne zapasy gotówki, której nie miałem zbytnio na co spożytkować. Natomiast zapasy nikną w oczach, a co za tym idzie, czeka nas sporo grindu i zbierania deseczek, kamyków i skór po zwierzakach. Gra ma skalowany poziom trudności, co powoduje, że nigdy nie poczujesz się mocarzem. Rozumiem, że to fajnie, bo w zasadzie gra wciąż jest wyzwaniem, ale
Skoro sama mapa ma niektóre rejony ustalone na poziomie np. 40, to po co rejony, które już zwiedziłem na poziomie 5, za każdym razem podbijają ten poziom wyżej? Chciałbym poczuć się totalnym killerem, zabijającym podmuchem podniesionej brwi. A tak miałem wrażenie, że do końca gry wrogowie pakują wraz ze mną suple na siłowni i non-stop zdarzają się absurdy, że eliminując po cichu i przeszywając gościa włócznią, zabieram mu połowę energii. Tak nie powinno być. Jakie są konsekwencje takiego podejścia? Oczywiście wydłużenie czasu gry o astronomiczne długości. No właśnie, tutaj dochodzimy do ważnego punktu. Gra jest niemiłosiernie rozwleczona. Wszystko robi się wolno, za wolno. Wyhamowano progres postaci, pomimo jakichś absurdalnych ilości expa za zadania, pasek ledwo się napełnia. Zaczyszczenie mapy, exp jest tak niewielki, że w ogóle nie ma sensu się za to zabierać. Do tego grind surowców. Dużo w grze jest powolnego zamulania, trochę jak w tych darmowych gierkach na komórki. Jeśli jesteś oszołomem i zaczniesz czyścić mapę, szybko zauważysz, że w zasadzie zapomniałeś, o co chodzi w fabule. Wszystko się rozmywa, traci znaczenie, a odhaczanie znaczników nie daje w sumie nic, poza rosnącym w twojej głowie paskiem irytacji. I tutaj najważniejszy mój zarzut wobec całej gry. Miałem wrażenie, że Assassin's Creed Odyssey nie szanuje mojego czasu. Całe szczęście Ubisoft dodał nam możliwość szybkiej podróży i używania konia. Tak, niestety jest to gra, w której bez konia się nie da, gdyż odległości czasami są gigantyczne. Koniowi można też odpalić autopilota i sobie po trasie jedzie sam, co jest fajnym ułatwieniem. Nie jeden obiad opędzlowałem, jak koń sobie popylał przez dróżki i łączki bez mojej ingerencji. Innym fajnym motywem jest dodanie w końcu możliwości zeskoczenia z każdej wysokości. I nie mówię tutaj o skoku wiary. Alexios nawet z najwyższej góry skacze, robi fikoła i ląduje cały i zdrów. Okej, nie ma to z realizmem wiele wspólnego, ale jak przypomnę sobie schodzenie ze skał bajekiem, to chciałbym wycałować sandały tego, kto wpadł na pomysł fikołów o Aleksiosa. Jeśli uzbierać się odpowiednio expa, możesz udoskonalić postać w 3 drzewkach. Część sperek to dodatkowe możliwości, które możemy podpiąć pod 2 4-slotowe koła. Może to być mocarna strzała, która dodatkowo wybucha, podpalenie miecza czy strzał obszarowy z łuku. Możliwości jest sporo i fajnie, że można wybrać swój ulubiony zestaw do zadawania śmierci. Do pomocy mamy też Ikariosa, czyli orłodrona, który oznaczy wroga, a czasami może go i nękać latając nad głową. System w zasadzie żywcem wzięty z Origins, więc nie ma o czym tutaj wspominać. Mistrzowskim posunięciem było dodanie najemników. Teraz, gdy za bardzo narozrabiamy, na naszą głowę zostaje wyznaczona nagroda i zaczynają nas ścigać przeróżnej maści killerzy. To zazwyczaj goście z lepszym orężem i o wiele bardziej wytrzymali. Przyciąga ich na przykład otwarty konflikt w bazach, gdzie od razu się zjawiają. Są ciężcy do ubicia i jak na przykład zdarzy ich się od razu 3, to możesz w zasadzie odpalać save'a. Pokonanie takiego gościa odznacza się na specjalnej tablicy najemników. Jest ich sporo i czasami na przykład można też ich trafić na wodzie, gdzie trzeba zatopić statek wraz z nimi, co jest względnie łatwiejsze niż starcia klata w klatę. Aby zdjąć najemników z pleców, można albo zapłacić sumkę wykupnego, albo zatłuc ciecierzy, którzy wydali na nas kontrakt. Ci są zaznaczeni na mapie, więc nie ma problemu z ich znalezieniem. Wszystko przypomina trochę policję z GTA i działa na podobnej zasadzie. Jeśli chodzi o grafikę, cóż, seria przyzwyczaiła nas do wysokiej jakości widoczków i tym razem nie jest inaczej. Oglądanie Aten z jakiejś skały ma moc. Osobiście wolę Grecję niż Egipt z Origins. Odwiedzane miasta to klasa sama w sobie. Piękne budynki, ogrody z mnóstwem rzeźb, czy gigantyczny penis Zeusa, na którym można sobie smętnie zwisać, to niezapomniane wrażenia. Do tego dochodzą fantastycznie zaprojektowane greckie wyspy, np. Tassos z białymi plażami i fajnie podkręconym kontrastem wypada absolutnie niesamowicie. Oczywiście miasta żyją, do czego przyzwyczaiła nas seria od lat. Ludzie zajęci swoimi sprawami, łażą, kłócą się czy wykonują swoje obowiązki. Strona graficzna zachwyca jak co roku i nie ma co do tego wątpliwości. Szkoda jedynie, że mnóstwo budynków się powtarza, a twórcy trochę dołożyli do pieca z rozmachem, bo mam wrażenie, żeby życia nie starczyło Grekom, aby wybudować to wszystko i wyrzeźbić. Niemniej mnóstwo charakterystycznych miejscówek bez problemu rozpoznacie. Niestety ponownie postacie w cutscenkach, które nie należą do głównej osi fabularnej, wyglądają tak sobie, trochę jak drewniane kukły. Choć nie ma tragedii,
ale mogłoby być lepiej. Również bardziej oddalone tła niestety mocno kontrastują z pełnym detali bliskim otoczeniem. Nierzadko na przykład drzewa w dali są zamieniane na paskudny obiekt 2D, ale to raczej kwestia niedoskonałości dzisiejszych maszyn do grania. Odyssey jest i tak najładniejszą częścią serii i widoczki wypadają lepiej niż znakomicie. Również flow gry jest niezły, wszystko jest bardziej płynne, usprawnione, nie tylko przemieszczanie się, ale i walka. Widać, że serię wciąż ciągnie bliżej gatunku RPG, jest to dobra droga w mojej opinii. Odyssey jest grą bardziej sprawną, dopracowaną i posiadającą mnóstwo nowych funkcji. Widać, że zmienił się kierunek, którym podąża seria i na tą chwilę spokojnie mogę stwierdzić, że jest to dobry kierunek. Podsumowując, Assassin's Creed Odyssey to bardzo dobra gra. Najlepsza z serii, ale i najbardziej irytująca. Wymieniłem sporo wad, ale w grach, które działają na podobnym schemacie i są wydawane co rok, te zazwyczaj łatwiej wychodzą. Polecam granie w oś fabularną i zrezygnowanie z czyszczenia mapy, dzięki czemu gra pozostawi po sobie bardzo dobre wrażenie i przede wszystkim nie znudzi, gdyż obok znaczników mamy jeszcze całe wory zadań pobocznych, które fajnie poznać, bo ilość tłoczonych nowości, jak i ciekawych elementów jest ogromna. Sztuką jest, aby nie zaginęły w tej absurdalnej ilości tych cholernych znaczników, bo warto poznać tajemnicę Pitagorasa, zgładzić cały kult czcicieli kosmosa, czy zmierzyć się z mitologicznymi bestiami. Każdy z tych elementów jest ciekawy, dobrze zaprojektowany i prowadzi do jakichś ciekawych fabularnych twistów. Pomimo ominięcia znaczników, gra starczy wam spokojnie na 40-60 godzin, w zależności od wybranego stopnia trudności i na 100% nie pozostawi uczucia niedosytu. Cieszy fakt, że za rok nie będzie Asasyna i będzie nam dane trochę od marki odpocząć. Mam nadzieję, że za 2 lata pojawi się w końcu upragniona Japonia, w bardziej skompresowanej i skondensowanej formie niż w Odyssey. Zrezygnowanie z kolejnej części w 2019 tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że miałem rację, twierdząc, że 2-letni okres wydawniczy serii jest idealnym rozwiązaniem. Odyssey polecam nie tylko fanom serii, gdyż jest to część, w której w zasadzie asasynów nie ma. Gra mogłaby nosić nazwę Sandała po Grecji i nic by nie straciła. Nie wiem, czy zabieg przenoszenia coraz dalej wstecz był dobrym rozwiązaniem. Wszak oczekujemy charakterystycznych elementów marki, do których przyzwyczaiła nas seria od lat. Pewnych ikon, które są stałe. Tutaj znajdziemy co prawda fajne nawiązania dla wprawnego oka, na przykład zerknijcie na herb Sparty, czy też złamaną włócznię Leonidasa, która później przeistoczy się w charakterystyczne ostrze. Tych elementów jest więcej i odkrywanie ich są niezwykłą radochą dla fanów serii. Ubisoft starał się, aby ilość nowości, które pojawią się względem zeszłorocznego Origins, była duża. Szkoda tylko, że przegięli pałę z rozmiarem mapy i ilością znaczników. Gdyby nie to, gra byłaby idealnym asasynem, w której w zasadzie asasynów nie ma.